w bielskiej mecie, w sensie w bielskim Czyli miejscu. przed tobą tam ktoś jeszcze grał. Tak, chłopaki grali. 18 umówiłem się jak co środę z kolegami, których ledwo poznałem. Mieliśmy zagrać w Paxa, ktoś tam nie przyszedł. Zapytali, czy grałem w jakieś pociągi. Mówię, no wsiąść do pociągu grałem. No. Nie o takie pociągi. To mówię, w Cube Race'y grałem. Oni Nie mówią, o takie. już prawie. Ja mówię, czy grałeś w 18? Mówię, nie czytałem, nie wiem, ale chętnie spróbuję. Mieli inni koledzy grać w 82/4, to zagraliśmy w 82/6. O kurde. No. I To da się tam w ogóle do 6 jest? Myślałem, że to do 5 jest tylko. tak, da się zagrać na 6, nikt tego nie poleca od 5 osób zwyż, ja zagrałem na 6 i się zakochałem. No to powiem Ci, że no, szok, bo często jest tak, że właśnie szczególnie ten tytuł, przy większej ilości graczy, no to ktoś tam sobie otworzy firmę, reszta po prostu siedzi, smutno patrzy, aż się da wydoić. I wiele osób odchodzi od tego tytułu, tak no... No można to się widzisz. odbić. To trochę nawiązałeś, mów. Można się odbić, ale coś mnie w tym zaciekawiło i na tyle stwierdziłem, że muszę zgłębić temat. No widzisz, bo ja mam taki właśnie temat w sumie, pytanie, które będzie gdzieś się pewnie wokół tego tytułu obracało. I to właśnie pytanie odnośnie 71 wywołał JCL, ten słynny JC Lawrence. Czy chcemy robić gry dla graczy, którzy przyjdą i zagrają w ten tytuł 50 partii i docenią? Czy chcemy robić tytuły dla niedzielnych kolejarzy, którzy raz na pół roku sobie coś tam odpalą, nie? To było trochę w kontekście tych licytacji, no ogólnie samej gry 1871, która no, przez niego jest i przez wielu innych bardzo chwalona, ale z dużym ale właśnie, jako taka gra, którą docenią ludzie po wielu partiach właśnie. Ty ile masz partii w ten tytuł? W Prince'a? Ponad 50, nawet ponad 60 już. No to z ja tego, dziesiątą. tego to będzie dobre zestawienie. No oczywiście z tego tam 40 partii jest online, co łatwo sprawdzić wchodząc na Games, no ale cała reszta to są partie, które są zagrane na stole. To bardzo dziękuję za wytłumaczenie w ogóle na konwencie, bo no, tytuł nie tłumaczy się łatwo, bo nawet dla osób, które pograły trochę w 18XX, to jednak przestawienie się na inne tory nie jest takie hop-siup. Zanim jeszcze dojdziemy do tych 18, to jeszcze bym Cię popytał o Twoją taką top listę, jakąś takich kilka tytułów, które masz wysoko u siebie na liście. No to Prince jest na pewno wysoko, 80. Ale nie na pierwszym? Czyli nie ma czegoś takiego jak pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Po prostu są tytuły, które po prostu usiądę zawsze chętnie i nikt by mnie do nich nie musiał namawiać. No. Jak na przykład do innych 18. Bo mógłby to trochę jak ja ze sploterami mam, że też zależy od tego, którą nogą wstanę, to ktoś mi zaproponuje, to powiem, że tak, chętnie. No to na tej samej liście, na tej samej półce będzie Prince, będzie to 82, od którego zacząłem, z którym też mam około 50 partii już. 18 CO, 1894 Galatalola. 18... Też mi się strasznie podoba. No, dzięki Jankowi, który tam chce testować tą grę, to często też gramy. Naprawdę to jest bardzo dobra gra i bardzo okrutnicka gra. I jeszcze takiej 18 jak jego to nie grałem. Dlatego, a przez to, że ona jest taka bardzo interaktywna, to jest świetny tytuł. I chciałbym miałem okazję zgłębić... właśnie mów. Na konwencie akurat graliśmy w Salt i później przeszedłem na Galatalola 1894, które ma też pewne elementy tam zainspirowane właśnie tym 32, ale u niego to jest tak bardzo zgrabnie połączone. Pamiętam, że przy Salcie był moment taki, że to wszystko zwolniło, stanęło, a u Galatalola nagraliśmy na 3 i naprawdę fajna dynamika była. No, więc tak, ja nie miałem okazji zagrać w 32 jeszcze, może na przyszłym konwencie. Tak, idę z taką myślą, że chciałem poznać trochę nowych gier, niż ogrywać ciągle te same jakby stare, odgrzewane kotlety, tak trochę w cudzysłowie, chociaż każda 18, mimo wszystko, że zagrana X partii, to dalej mnie po prostu bawi. Mnie bawi, mnie cieszy i tak dalej. No i chciałbym jeszcze poznać właśnie 28 JCL-a bardziej. No kurczę, mam na półce jeszcze ani razu nie zagrałem. Oj, od Rzeszowa? Tak, no. Ja nie mam na półce, a zagrałem od Rzeszowa może raz na Gamesach. W pełnym składzie graliście?
Teraz aktualnie chyba gramy na 4 osoby, a wcześniej grałem na 5. I w sumie nie mam jeszcze predyspozycji. No, że to jest chyba z 5. czy 6. rozgrywka w ten tytuł. Więc nie mam jeszcze zdania, ale podoba się mi, w ogóle ogólnie w 18 podobają mi się te momenty, w których można robić tak zwane przewały. Jak zrobić sobie tutaj system, czy na przykład w CO sobie wchłonąć firmę, inną firmą w rundzie giełdowej, czy w rundzie W CO chyba też jest taka bardzo inna, Tak. nie? Też nie grałem, ale słyszałem właśnie dużo, że to jest taka też jeszcze inna odnoga od Tak. pozostałych. No, albo na przykład 41, gdzie na przykład możesz spółkę otworzyć. No, No to grałem. także, 2 razy, bo pierwsza partia była wyjątkowo krótka. tak, dokładnie, żeśmy nawet razem grali. Tak. Więc no, te 18, w których można robić tak zwane przewały, mnie po prostu mega bawią. No, a Prince trochę taki jest, bo można sobie i otworzyć firmę, i można sobie ją zesplitować, i można sobie pojechać na Union Banku, można sobie pojechać na Payże, a do tego pewnie No właśnie, dojdziemy. to ja zacznę w ogóle od cytatów, które udało mi się gdzieś tam znaleźć odnośnie tego tytułu, zarówno na polskiej scenie, jak i zagranicznej, bo one dobrze w sumie odzwierciedlają to chyba, o czym będziemy tutaj rozmawiać. Joshua Stars, Grand Trunk Games, który prawdopodobnie wyda ten tytuł. Jeszcze oficjalnie chyba nie wiem, potwierdzili czy nie, tak. Ja nie interesuję, w sensie nie mam wiedzy na ten temat takiej 100%. Gdzieś na naszym tym Discordzie ktoś przebąkiwał, tak. że ta gra będzie wydana normalnie, ale że to nie będzie od AAG, tylko od kogoś innego. No niby tak właśnie po tym Shikoku, które Grand Trunk Games wydaje, niby miał się właśnie tutaj wziąć za ten tytuł, na co trzymamy kciuki. Napisał takie słowa: ta gra jest o wiele bardziej subtelna. Wydaje się, że musisz podać swojemu przeciwnikowi truciznę, jednocześnie samemu ją spożywając, tylko jesteś nieco bardziej odporny na nią. Bardzo poetycko to brzmi. Nie wiem nawet jak się odnieść do tego po prostu. No bo to czy ciekaw jestem, czy to mówi o Train Rushu, nie? Czy No, o trochę tych tak, fuzjach? trochę bardziej chyba związanego z tym naszym, bo ta gra trochę wymaga od graczy, którzy ją w ten tytuł trochę pograli, wiedząc, że te pociągi jednak nie mogą sobie tak żyć swoim własnym życiem, tylko muszą po prostu być pchane do przodu. I faktycznie kupując pociągi można się zabić, mimo wszystko, że one są tanie, to jednak w pewnym momencie zaczyna to boleć. Ja miałem dużo sytuacji takich bardzo trudnych na mapie. Raz, że jest dużo tych takich podwójnych pipidówek, 2, że tam naprawdę można się zaciąć i ciężko czasem też się przedrzeć przez te cholernie drogie tereny i tak sam nie wiesz co robić, nie? Bo masz powiedzmy to dużo kasy jeszcze na spółce, ale czy chcesz ją wydać na to, żeby brnąć po tych regionach za 80 i 120? No to właśnie, czy to dużo kasy jest, jeżeli możesz otworzyć firmę już na pierwszym trenchu za 80, z tego co pamiętam, najwyżej, czyli za 800, wybudując 2 kafle, stawiając stację, wybywasz się 280, a nawet i czasem w niektórych miejscach nawet i prawie 320, to nagle Ci zostaje połowa kapitału z otwartej spółki. Tak, już się rozglądasz za następną. I nagle, a gdzie następną spółkę sobie otworzysz w tej grze? Przecież jest odpowiednia ilość tylko slotów na otwarcie spółek. Zaraz do tego wszystkiego dojdziemy. No, więc trochę ty chyba faktycznie jest z tym, że jest to słodko-gorzkie, że tak powiem. Galtolo napisał wprost, że jest to dla niego czołówka gier 18XX. Piton, jak to on poetycko powiedział, że o tej grze nie będzie się wypowiadał z szacunku dla wielkości projektu, ale przyrównał ją do takich kamieni milowych jak 1817 czy seria 1822. Więc widać tutaj duża ocena tytułu. No nie będę chodził w buty chłopaków, no jednak trochę tak, tylko ja tutaj tak dla słuchaczy na tych grach niż my. Dla słuchaczy przytaczam, że w takim gronie topów jest to naprawdę gra doceniana, nie? No jest to gra topów. No. Ja nigdy nie odmówię partii. Chociaż z miesiąc temu miałem moment takiego znużenia, że jak ktoś proponował, zagramy w Prince'a, to tak musiałem się chwilę zawahać. Ale oczywiście zagrałem. A teraz znowu jakoś tak wrzuciło, że jak ktoś proponuje Prince'a, dobra, gramy. O widzisz, no to ciekawe, to na podsumowanie może spróbujemy zebrać jakoś te myśli po tych właśnie Twoich 60 partiach. Nie wiem, czy znasz mniej więcej historię, jak to wyglądało na wyspie księcia Edwarda, ale w latach 70., 1870 nastąpił kryzys
i rząd, nowo utworzony rząd stworzył koalicję, która chciała stworzyć właśnie linię kolejową. Widząc jak powiedzmy w Stanach czy w Anglii przecież Railmania i tak dalej nie wzięła się znikąd, więc widząc jak tam to wszystko prężnie działa, chcieli właśnie utworzyć taką linię kolejową, która rozwije ich wyspę. No i w październiku 71 została utworzona spółka, która została zamknięta w marcu 72. Tak, czytałem trochę na ten temat. Koszty niemal zbankrutowały rząd, a ten z poważnymi zarzutami korupcji został odwołany. Co ciekawe, nowy rząd, który chciał zawiesić projekt kolejowy, ale członkowie parlamentu powiedzieli, że nie poprą nowo utworzonego rządu, jeśli nie będzie kontynuował budowy linii kolejowych. Ciekawe dlaczego. No tak, chodziło pewnie o jeszcze większą korupcję, jeszcze większe wyciągnięcie pieniędzy. Doprowadziło to do upadku prawie całej wyspy. Tak, początkowo trasa miała śmigać od Alberton do Georgetown, tam łączyć wschód i zachód, piąć się na północny zachód do Tingish i na północnym wschodzie do Souris. Wszystkie te miasta występują u nas w grze. Ale w 72 w grudniu wyspę dopadł tak potężny krach finansowy, że rząd zmusił się do oddania w ręce Kanady. W 73 Kanadyjczycy przejęli kolej i otworzyli ją w 75. No i tutaj był kazus trochę jak w Isle of Wight, gdzie po prostu era motoryzacji na tak małej wyspie wygryzła te koleje. Aczkolwiek odegrała ta kolej, z tego co czytałem, pewną rolę podczas II wojny światowej, gdzie zapewniała połączenia takie transportowe i logistyczne armii. Ale słuchaj tego, najlepszy jest koniec. Mamy lata 90. XX wieku, bo zamknięto ją tam w 1989 całkowicie. Tory usunięto w 90., a rząd otrzymał $200 milionów na modernizację dróg, żeby nie sprzeciwiał się zamknięciu tego projektu. 100 lat później tradycja po prostu. Czyli od samego początku chodziło o przewał. Dokładnie tak. I z tym tak naprawdę, z taką mapą zaczynamy naszą grę, z tymi regionami, o których wspomniałem. Tingish, Alberton, Summerside, Kenningston, tam Charlton, Georgetown, Souris. To są elementy spółki międzynarodowej, która nazywa się PAIR. Co to PAIR, powiedz? PAIR to Prince Edward Island Railway, czyli są koleje państwowe, które takie państwowe, w cudzysłowie państwowe. Państwowe z akcentem na państwowe. Z akcentem na państwowe, tak naprawdę, w którym jak usłyszeliście przed chwilą, prywatni, że tak powiem, ludzie czerpali z nich korzyści. Skupiało to te wszystkie, tak powiem, linie kolejowe, które tam miały powstawać tak naprawdę pod egidą tego PAIR-a. No i potem właśnie, tak jak ten rząd upadł i ten kolejny, który nie chciał, że tak powiem, zgodzić na zamknięcie projektu pod naciskiem tych wszystkich inwestorów, nie dość, że właśnie musiał kontynuować, to właśnie stąd się wzięło to, że tak powiem, pączkowanie tych firm, bo każdy chciał mieć kolej wyciągniętą w swoją stronę, czytałem, na tej wyspie. Przez to właśnie, że można było zarabiać na ciągnięciu torów za każdą ułożoną milę. Więc każdy wpadł w swoją stronę i powstały dlatego te firmy, że tak powiem, te tory się tak rozjeżdżały w różne strony na tej wyspie. Czyli mamy trochę taką nietypową sytuację na starcie, bo często jest tak, że my dążymy do utworzenia tej kolei z nacjonalizacji, tak jak w 60, 62, a tutaj zaczynamy z koleją znacjonalizowaną i będziemy z tej kobyły po prostu wyszarpywać kolejne spółki, czyli zaczynamy po prostu z 5 stacjami już na mapie, gotowymi do dostawiania torów. Tak, dokładnie tak. I potem w ramach postępu gry, że tak powiem, one jakby są sprzedawane lokalnym inwestorom, graczom, którzy po prostu mogą sobie zacząć nimi sami zarządzać. A ci gracze mogą z nimi robić, co ładnie im się podoba. Mogą je rozwijać, a mogą je po prostu rozgałęziać na mniejsze i rozdrabniać. No dobrze, to przejdziemy taką strukturą, już taką utartą u nas też, nie tylko u nas, bo ukradliśmy ją od innych, czyli zaczniemy od aukcji prywaciarzy. I tu jest niezła petarda. Jay Seal też, czytałem, wypowiedział, że
no ludzie znienawidzą tą licytację po prostu. Zanim zrozumieją, o co w niej chodzi, to po prostu porzucą tę grę, bo tak naprawdę w licytacji aukcja prywatna przebiega w ten sposób, że zmuszasz kogoś do zakupu, czego niekoniecznie ta osoba chce. Tak właśnie. Albo jak grasz na 3 osoby, to ty chciałbyś zmusić, a koledzy, którzy są tak samo wredni jak ty, spowodują, że tak naprawdę ty dostaniesz to rykoszetem i to, czego chciałeś się pozbyć, dostaniesz tak naprawdę rykoszetem z powrotem do swojej ręki, tylko tej drugiej, którą już faktycznie musisz zarządzać podczas gry. Więc Krzysiek z Krakowa powiedział fajną rzecz ostatnio, że nie wie, czy go ta gra, czy ta licytacja go dalej fascynuje, czy już go tak naprawdę mega wkurza, irytuje. I ja bardzo się przychylam do tego zdania, bo ja tak naprawdę nie wiem, czy ta licytacja, czy ja po tej licytacji zrobiłem wszystko dobrze, czy zrobiłem wszystko źle. A zazwyczaj kończymy z kasą albo 0, albo blisko 0. Jest tak obliczone po prostu, że każdy będzie wydojony na początku. No nie do końca, bo ostatnio mi się udało skończyć z kasą, której miałem prawie $100, ale to tylko z tego wypadku, że ktoś bardzo wysoko poszedł na początku licytacji i szybko się z pieniędzy wyżyłował. Przez to spółki prywatne nie było równo rozłożone graczy, tylko ta osoba chyba skończyła z 3, a tak normalnie się kończy po 5. Tak? Ona skończyła z 3, więc myśmy z kolegą skończyli z 6, po 6. I przez to, że ktoś wyszedł bardzo grubo z pieniędzy, to tak naprawdę reszta szła za bezcen w końcowej etapie licytacji. No bo zostały wystawiane, wystarczyło przebić tylko 5, no i tak naprawdę nie było tego współgracza do licytacji. Ona trochę była wtedy zwichrowana ta licytacja, no ale da się po prostu zagrać tak trochę niekonwencjonalnie. No. Jednak gracze się powinni pilnować, tak jak we wszystkich licytacjach, nie? Żeby właśnie ktoś nagle nie skończył z 4 udziałami Payra czy coś takiego. Powiedz właśnie, jakie masz przemyślenia, pomyśl, jakie masz przemyślenia na temat różnych sytuacji, które cię spotkały, do czego na przykład dążysz w licytacji, czy ja zauważyłem, że fajnie jest mieć dużo prywaciarzy, którzy mają ładną dywidendę, nie? No bo to jest pewny kapitał na start i to jest super zabezpieczenie. A ty jak widzisz tutaj po swoich doświadczeniach, jakie scenariusze? Ja dążę do tego, żeby dowiedzieć się na dzień dobry, kto będzie miał Union Bank. Czy ja będę miał tą firmę, o której pewnie powiemy, czym ona jest, czy w czyje ona ręce wpadnie. I od tego cała reszta sobie, że tak powiem, rozkładam na czynniki pierwsze, co się potem może wydarzyć w zależności od tego, gdzie ten Union Bank trafi. Jeżeli do mnie trafi, no to ja mam trochę taką taktykę, że jeżeli widzę, że ten Union Bank mógłby nawet do mnie trafić, albo chcę go nawet dostać, to chcę sprawdzić, czy na przykład mogę dostać inną firmę, na której mi w tym momencie bardzo zależy, mając Union Bank. No to jest trochę pod moją taką strategię w swojej głowie mam, jak tym Union Bankiem prowadzić. Jeżeli jestem w stanie się go pozbyć, albo nie chcę nim grać, no to się go wyzbywam. Lubię mieć na przykład dużo ilości payrów. Staram się nawet, bo jest taka meta, że one nie powinny w ogóle chodzić za jakieś grube pieniądze, raczej powinny chodzić za bezcen te payry. A ja czasem je lubię skupywać. To w ogóle jak poznałem tytuł, to było moje takie spostrzeżenie, moje pierwsze przemyślenie, że w tą grę można by było wgrać, utrzymując 100% posiadanie payra na koniec gry. W momencie, kiedy on się nie zamknie, tylko zostanie ten 1 lub 2 niewykupione z państwowej spółki i firmy i one dalej będą istniały aż do końca gry. No bo w tym momencie... No ale w końcu przecież ktoś wykupi. No nie ma tak u was, że zawsze ten payr schodzi? U nas na razie do tej pory w tych rozgrywkach zawsze schodził. Nie. No przez to, że się splituje się z firmy, on może się nie zejść, no i to była pierwsza rzecz, do której dążyłem, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, w której ten payr nie zamknie się do końca gry i będzie jeździł na bogato, a całe 100% dywidendy teraz wtedy trafia do Ciebie, do gracza. No i po którejś tam partii udało mi się osiągnąć ten cel, gdzie mój diesel w tym payrze zarabiał, nie wiem, z $500 na przejazd. Tak naprawdę wydołożenie tego diesla zwróciło się po kolejnym OR-ze. No oczywiście, no to ta gra, tak od tego momentu, kiedy to się stało, jakby strategia na granie na payra poszła w niepamięć, bo każdy pilnował, żeby
Albo się to nie wydarzyło, albo jak to się wydarzy, szybko zamknąć grę, albo żeby ten pair nie miał tras, żeby tak po prostu sobie swobodnie jeździł prawie po półmapie. Ale da się. Da się i to jest rzecz, którą na samym początku zauważyłem. A teraz właśnie próbuję grać na Union Bank i się tego nauczyć, żeby się tego nie bać. Najcięższy kawałek chleba mam wrażenie. Przecież ja mówię, mam kilka partii, ale Union Bank jest on, to tak, teraz wytłumaczmy. Union Bank to jest taki jakby, no to jest firma, tak? Można to nazwać firmą albo takim dodatkowym graczem, który przejmuje aktywa. Tak, któremu raz na cały Stockland możesz poświęcić jeden ruch na to, żeby zakupić za pieniądze, które tam leżą, jeden udział do skarbca tej spółki, oczywiście te udziały potem zarabiają i dzięki temu ten Union Bank posiada pieniądze i w kolejnym Stocklandzie, jeżeli ma pieniądze, to może sobie kupić kolejny udział od jakiejkolwiek innej spółki, a ty jak gracz, który posiada ten Union Bank, możesz, jeżeli jemu brakuje pieniędzy, dołożyć z własnej kieszeni, żeby taki udział sobie zakupił. No i to powoduje do tego, że tak jak powiedziałeś, że są prywatne, które mają duże dywidendy, a posiadanie takiego Union Banku na początku nie przynosi prawie żadnych dywidendy. No tak, bo spółka nie zacznie jeździć tak na poważnie, to dywidenda jest prawie zerowa w tym Union Banku. No u nas do tego dochodziło, że często nawet, bo Union Bank zaczyna z udziałem mainline'a, czyli ma jakiś tam dochód, bo mainline od razu jeździ, plus jeszcze jakiś udział paira, który wcale może nie pojechać przez pół gry, więc on leży po prostu i nie zarabia. A trzeba dokładać do niego, żeby mógł kupywać te udziały. I to jest tak trudna sztuka, żeby nim operować i samemu się nie zakopać. Tak, no ale w momencie, kiedy gracz w miarę umiejętnie prowadzi taką grę, to kończy grę z przekroczonym limitem udziałów. Tak, no bo trzeba powiedzieć, że w tym Union Banku nie ma limitu udziałów i tak naprawdę tylko sama firma prywatna Union Bank liczy się do limitu gracza, faktycznie gracza, ale w tym Union Banku może być x udziałów, które po prostu nie liczą się do limitu gracza w ciągu gry. Więc jeżeli limit na 3 osoby jest bodajże 20 udziałów, no to jeżeli Union Bank na przykład ma 7, no to 20 minus Union Bank to jest 19, plus 1 to możesz mieć na przykład 26 udziałów. No i nie da się z tym walczyć, jeżeli tak sukcesywnie ktoś poprowadzi w grę, że sobie po prostu jest w stanie zakupić 6 udziałów w Union Banku i jeszcze po prostu mieć 19 innych papierków i tak naprawdę raczej wygra grę, jeżeli przyjęło się mówić, że gracz z Union Bankiem chce grać jak najdłużej, tak? Przedłużać tą grę, żeby mógł sobie spokojnie skupić te udziały. Więc mamy paira, mamy Union Bank, no i mamy większość udziałów to są po prostu udziały w mainline i shortline, prawda? Tak. Mainline pojedzie nam od razu, shortline troszkę później, ale to zaraz jeszcze powiemy. Czyli nie masz jakichś takich ogranych schematów, jeśli chodzi o aukcje prywaciarzy. Mówisz, że zwracasz uwagę, czy gdzie jest Union Bank i resztę to już... Reszta jest sytuacyjna. To jest sytuacyjnie, to jak gracze zagrają. Przez to Prince jest tak świetną grą, bo za każdym razem jakby nie da się jej oskryptować w żaden sposób. Można by było chcieć w jakiś sposób oskryptować inne 18. Można by było napisać jakieś algorytmy, ale do tej nie ma takiej opcji po prostu. Bo to gracze decydują, w jakiej kolejności te prywatne będą sprzedawane. Te prywatne są przed grą po prostu losowo rozdzielane między graczy, którzy sobie sami oferują te prywatne. Przez to za każdym razem gra będzie inna. Dlatego dla mnie to wszystko jest sytuacyjne. Dlatego nie mam utartego schematu. Patrzę tylko tak jak mówię, patrzę gdzie jest Union Bank, patrzę kto ma jakie te duże prywatne, co płacą te duże dywidendy. Patrzę gdzie jest Hanslet, bo to jest ta śmieszna prywatna, która pozwala kupić pociąg na początku istnienia spółki, dzięki temu spółka nie cofnie się, tylko od razu pojedzie. I to jest jedyna spółka, którą można wchłonąć za kasę. No to trzeba powiedzieć, że w tej grze nie sprzedajemy prywatnej do spółki, nie wyciągamy pieniędzy, oprócz tej jednej, która też ma z góry założone, że maksymalnie możemy wyciągnąć $200. No i jeżeli chcę grać z Union Bankiem, to od razu się zdradzę, chcę mieć Hansleta na ręku. Podpowiesz coś więcej, czy zostawiamy ludziom, żeby się domyśleli? No bo gracz, który gra z Union Bankiem tak naprawdę przez część gry bieduje w tej grze. Trzeba powiedzieć to prosto. Jeszcze jak sobie nie załatwił dobrze innych, dobrze płacących prywatnych, to naprawdę ma
trochę ciężko i orze, że tak powiem, po dnie. Więc jeżeli otwiera już jakąś spółkę, doczłapał się do tego miejsca i może ją wypłynąć, to jednak chciałby, żeby od razu ona zarabiała, a nie cofnęła się przez to, że nie miała pociągu. A dwa, z tak otwartej nowej spółki chce wyciągnąć pieniądze, których tak naprawdę przez dłuższy czas gry nie miał, żeby mógł jakby coś więcej zacząć robić. Czy to jest mój pomysł, ostatnia strategia, którą testuję. A powiedz mi, czy masz jakieś takie przestrogi odnośnie dla nowych graczy, błędy, które gdzieś tam, czy takie rażące się pojawiły w waszych rozgrywkach? Które zepsuły od razu na starcie? No tak jak mówisz, nie dopuścić, żeby ktoś dostał 5 pejrów, tak? No, żeby ktoś nie dostał 5 pejrów, żeby właśnie ktoś się, że tak powiem, za bardzo nie szedł w licytacji na początku, przez to pozostali gracze dostają, tak jak powiedziałem, tą historię chwilę wcześniej o tym, że jeden gracz skończy z 3 prywatnymi, a 2 pozostałych na przykład z 6. Bo oni sobie rozgrywają już między sobą resztę. No bo ten nie ma pieniędzy, więc oni tak naprawdę tylko się biją między sobą w momencie, kiedy ten, co nie miał pieniędzy, wyrzuca jakąś spółkę prywatną na licytację. A jeżeli 2 pozostali gracze wyrzucają spółkę na licytację w momencie, kiedy on nie ma, no to on jest jakby tym współgraczem, który w tej licytacji już bierze bierny udział. Po prostu może tylko powiedzieć pas, a ten drugi gracz po prostu kupuje za nominalną cenę, ewentualnie za plus $5 więcej. I to jest trochę wypaczona gra w tym momencie. W sensie taka przestroga. Innych przestróg nie ma, no bo w tą grę po prostu trzeba grać i bawić się nią, no. Bawić się nią, nauczyć się trochę na nowo myślenia przestrzennego, jeżeli chodzi o budowanie torów, bo to, że się nie można budować tych prostych torów, to jest na początku utrapienie, a teraz doszło do tego momentu, że ja grając w inne 18 zastanawiam się, czemu nie ma tutaj torów, które są w Prince'ie. W sensie na przykład tych, jak robimy przebudowy w zielone czy w brązowe. No, są takie tory, których po prostu nie ma w innych grach. I mówię, kurde, no jak tak można? Ja bym teraz sobie inaczej pobudował. No dobrze, to przejdźmy do rundy operacyjnej, czyli właśnie budowanie tras, puszczanie pociągów, zakup pociągów. No początek, powiem Ci, że wydaje się tutaj cholernie trudny, bo znaczy tak, w ogóle to mamy 3 rodzaje pociągów. Na początku zaczynamy z pociągami tak zwanymi heksowymi, czyli liczymy każdy heks do odległości pociągu, więc to są bardzo krótkie odległości. Dodatkowo, tak jak wspominaliśmy, nie ma prostych torów, tylko są zawijasy, więc jeszcze trzeba tą trasę sztucznie wydłużać. No i tak wszyscy czekają do tych pociągów z plusem, które później śmigają po tych pipidówach po prostu jak szalone. To jest złota era wtedy zarabiania. Ale później wracamy znowu do zwykłych pociągów, już nie heksowych, ale takich zwykłych bez plusa, które liczą i wioski, i miasta do limitu. No więc tak, zaczynamy właśnie z tymi pociągami heksowymi, z terenami cholernie drogimi, bo są po 80 i po 120 kafelki. Powiedz mi, jak Ty oceniasz tutaj ten szczególnie początek i później dalej rozwój, jak się bawisz tutaj na mapie? No to wszystko zależy, skąd startujesz spółką, którą zaczynasz operować, tak? No bo ta mapa jest bardzo niezbalansowana i to też nie jest jej mega duży plus, że są miejsca, w których buduje się łatwiej, są miejsca, które są bardziej intratne na początku, ale są też potem miejsca, które jak wchodzimy w brązową fazę, jeżeli jesteś w tym podpięty do tych miejsc, no płacą trochę lepiej, tylko po prostu trzeba do tego momentu przebidować trochę. Fajne jest to w tej grze, no bo jak już mówimy, jak wygląda struktura rundy operacyjnej, że można budować 2 tory. Tak, powinniśmy od giełdowej zacząć, ale już wyszliśmy płynnie w operacyjną. Można w operacyjnej budować 2 tory. Ten drugi tor kosztuje $20 za możliwość postawienia tak jak chyba w 82. Zresztą, już nie pamiętam. Tak. No i faktycznie są miejsca, w których po prostu nie ma opłat na budowanie mapy, ale są takie strategiczne miejsca, w których po prostu jeżeli chcesz pojechać i zarabiać szybko na bogato, na przykład w początkowej fazie gry, no to trochę jednak musisz pieniędzy wydać. To co powiedziałem na początku, że czasem postawienie 2 kafli plus token to jest około $280, tak? I ty raczej to zrobisz, bo to pozwala ci na duży, że tak powiem, zarobek podczas, jeżeli już będziesz miał pociąg. No, pociągi, tak jak powiedziałeś, są heksowe, są splusowe i tak naprawdę często się zastanawiam, które pociągi są lepsze. Do teraz po prostu nie mam zdania.
bo w ostatnich grach moje pociągi splusowe jeździły dużo gorzej niż pociągi heksowe. Mimo wszystko, że mogły sobie wioski zliczać za darmo, to na takim etapie gry, gdzie już wtedy, kiedy pociągi plusowe wchodzą do gry, jednak większość mapy może być trochę poblokowana i już nie ma takich swobodnych przejazdów, jak na tych pociągach heksowych, które w sumie, jeżeli chodzi o zasięg, wcale jakby krócej nie jadą. Jeżeli chodzi o ilość minutych kafli, nie? Złotym miejscem jest ta okolica Albertonu, tam, czyli ten północny zachód. I tam właśnie z plusem zazwyczaj nam ładnie śmigają. No bo tam są dwie 20 jako wioski, do których fajnie się wpiąć. Pewnie o to tak chodzi. Tak. No i po drugiej stronie jest na wschodzie ten dół, to jest, już patrzę kto tam ma. River, tam na dole niebieski jest. No, tak, chodzi o to, tak. to. A to jest tam też pętelki można. To jest nienawidzona firma przeze mnie, tylko do tego, że jak grałem pierwszy raz w Prince'a, to otworzyłem sobie firmę, w końcu doczłapałem się do tego wolnego slota i otworzyłem sobie firmę. Już za późno byłem poblokowany i tak naprawdę jeździłem sobie tak biednie, że od tamtej pory nie lubię w tym roku grać w tą grę. No właśnie, powiedz jak u Was wygląda sytuacja na mapie. Ostro jest, dużo blokowania? Ciężko wyrzec, czy jest dużo blokowania. Fajnie jest w tej grze w ogóle początkowo nie wyżyłować się ze wszystkich tokenów w spółce, żeby sobie przynajmniej tak naprawdę jeden token zostawić do endgame'u, tak do late game'u, gdzie już nawet są siódemki, są diesle, gdzie już jest jakby odpalony koniec gry i albo gramy przedostatni zestaw orów, albo ostatni, żeby komuś po prostu tak na chama wbić ten token po prostu. Tak jak się to powinno robić. Jak ten nóż Gwóźdź do trumny. Jak ten nóż w plecy po prostu. Człowiek sobie widzisz, że się męczy, buduje sobie objazd, że chce połączyć kilka intratnych lokacji tak naprawdę. I jak on to już osiągnie, przejedzie sobie ten raz piękny przejazd nawet, a potem mu ten token tam wbić, to jest coś pięknego w tej grze. A blokowania, oprócz tych tokenowania się tak naprawdę nie ma zbyt dużo. Można wykręcać sobie tory w drugą stronę, co też pewnie często ma miejsce u naszych grach, bo u nas tak trochę są sami tacy okrutnicy, którzy po prostu robią wszystko, żeby było wszystkim innym źle. Mamy takiego jednego też. No, u nas jest taka większość po prostu. Także to jest to, co mnie przykuło do tych gier, że po prostu taka zwykła, powiedzmy popierdółka, pokładanie kafli, puszczenie wirtualnych pociągów może wywołać bardzo duże emocje. Takie pozytywne, ale w sensie negatywne, ale w pozytywnym słowa znaczeniu. Gdzie jest dużo śmiechu i dużo zabawy przy tym. No właśnie, to jest jakiś takie kuriozum, bo dużo łatwiej się poobrażać na kogoś w euro, kto ci przyjdzie i tam gdzieś popsuje twoją układankę, tak, niż w tych grach, które są nastawione po prostu ciekawą interakcją. Jakoś tak chyba przykuwa ludzi do stołu, którzy lubią jednak tą interakcję, którzy potrafią się bawić i podchodzić do tego z dystansem. No, a powiedz... No, dlatego w tej gry grałem po prostu, a nie w inne. Miałem Cię właśnie zapytać, zapomniałem, po poznaniu 18 już nie wróciłeś do innych gier? Ograniczyłem bardzo mocno inne pozostałe gry. A w co wcześniej grałeś? Pomijając Ticket to Ride. To było już bardzo dawno temu. Chociaż dalej gram w Ticket to Ride z młodym synem. I też się bawię świetnie. No tak. Ale tam jest interakcja, tam to jest dobra tak, gra. Po poznaniu 18 stała się jedna ważna rzecz. Przestało mi się chcieć czytać instrukcje do nowych gier. No. Przez to, że 18 pozwalają, oczywiście tą instrukcję trzeba czytać, ale czytając część instrukcji do 18 po prostu lecisz przez słowa i wiesz tak naprawdę, o czym to jest. Nie musisz się zastanawiać, czy ty dobrze to rozumiesz, tylko szukasz tych elementów, które są po prostu różne między tytułami. Czytając tytuł, czy już nie pamiętam, kiedy czytałem ostatnią instrukcję do nowej gry, bo naprawdę unikam tego jak ognia i nie gram w nowe gry. Takie nowe euro głównie. Zostały mi paksy, zostały mi splotery, zostały mi jakieś typu 4X-y. Gdzieś jest po prostu duża interakcja między graczami. I z takich starych eurogier, no to Brass, Gaia, takie gry zostały. Yokohama, Trua. I do tych usiądę chętnie, bo je znam, mamy ograne, a tak do nowych gier to nie bardzo. I to się zmieniło. Minąłeś? Lacerdo miałem jedną
przyjemność. Ja mam nawet swój własny egzemplarz on Mars. Uczyłem się tego 3 dni, zagrałem raz i potem przez dłuższy czas nie grałem i stwierdziłem, że jakbym chciał teraz grać to dalej, to musiałbym znowu kolejne 2 dni spędzić, żeby sobie instrukcję przeczytać i przypomnieć. I tak się skończyła moja historia z Lacerdą. Nie neguję tych gier, doceniam grę. Wydają mi się w pewnych momentach trochę przekombinowane. Zresztą, ale tak myślę o wielu nowych grach typu Euro, że są przekombinowane i czasem mam wrażenie, że za samą znajomość nazwiska autora gracz mógłby dostać 5 punktów na starcie gry. Tylko po to, że tak. Ale po prostu nie mam ochoty w to grać. Nie kupiłem ja tej gry. Niczym. Rozumiem. No jest coś w tym, że osoby, które siadają, przeskakują na ten system 18XX bardzo mocno albo zupełnie ograniczają właśnie już, no bo jeśli coś już Cię zadowala, już zaspokaja, że tak powiem, Twoją pasję w zupełności, no to nie chcesz szukać kolejnych odnóg, nie? Podobno nauk zazwyczaj jest tylko jeden. Tak, no poza tym jest to tyle przyjemne, że można dzięki temu bardzo mocno wejść w ten system i mając taką grupę jak u nas, plus słynny serwis na Gamesach, jest możliwość grania w te gry, poznawania ich. Tam można się bardzo mocno wciągnąć, no i to akurat mnie spotkało. Dobrze, to wróćmy jeszcze do tej mapy. Powiedz mi jeszcze, na co zwracasz uwagę, na przykład grając jako playrowiec, no, czyli osoba, która posiada większość udziałów w playerze, czyli nim zarządza. Czy masz jakieś przemyślenia po tych partiach, na co zwracasz uwagę? Budować tak, żeby skusić współgraczy do tego, żeby otwierali te spółki, których ja jako udział playrowiec nie posiadam. Żeby nie stracić jakby kontroli nad tym. Czyli posiadam powiedzmy tego Albertona, albo tego Soulisa, albo powiedzmy tak, to po prostu tam prawie nic nie budować. Bo w momencie, kiedy, bo ten player może budować tory, w momencie, kiedy gracz otwiera spółkę w danym miejscu, to on może mieć już pobudowaną sieć kolejową, no i chciałby z niej skorzystać. No to ja przeważnie buduję w tych miejscach, w których po prostu inni gracze mają te pairy i oni sobie je otworzą i przez to mój udział w pairze i do dzielenia dywidendy będzie większy. Albo może to używać do tego momentu, który tam raz na jakiś czas chcę osiągnąć, że po prostu zostanie mi nieotwarty do końca gry. Jest tu 1 lub nawet 2 udziały, które będą płacić mi tylko całą dywidendę. Nie mam innych przemyśleń. Ciekawe. Ja mam wrażenie, że właśnie ten pair to jest taki trochę eksport pociągów, ale zaimplementowany w taki bardzo mądry sposób. No bo pairowiec dostaje te 80 dolarów co rundę i go stać na zakup pociągów. O tym nie powiedzieliśmy, że pociągi są bardzo tanie tutaj. To jest tak złośliwe. No i to jest właśnie to, że one są tanie i przez to, że one są tanie, to kusi ich kupowanie dużej ilości. Nie ma ich też zbyt dużo, bo są po 4 bodajże każdego typu, albo nawet w niektórych od pewnego momentu po 3 i po 2, więc 12 pociągów chyba jest. I szybko rdzewieją, czy może szybko, nie szybko, ale przez to, że ich tak jest mało, to one mogą szybko zardzewieć, więc chciałoby się kupić więcej, bo miałoby się nawet na nie trasy, nawet na kilka pociągów, a potem może się okazać, że jak kupiłem o 1 pociąg za dużo, bo byłem zachłanny, to przychodzi moja kolej i tych żadnego pociągu już nie ma. Bo gracze kolejni kupili też dużo i te moje zardzewiały, zanim nawet zdążyły pojechać. Pamiętam, był na sytuacji, że ktoś się pokusił, kupił sobie 3 2+ pociągi. I szybciutko został bez jakiegokolwiek pociągu. Szczególnie, że tamten chyba najmocniejszy, jeden z mocniejszych pociągów 4+ chyba kosztuje jakoś tak też grosze, nie? Później jest nagle przeskok na permanentny. 4+ kosztuje taniej niż 2+. To też jest taki dziwny zabieg. Przewrotny, no. Bardzo też trochę wredny, nie? I ty bardzo chciałbyś mieć tą 4, bo ona przynajmniej ma 1 zagwarantowany przejazd. Ta 4. To tak jest jak w 46. Że w momencie, kiedy wchodzi diesel, a 4 jeszcze nie pojechała, to ona ma zagwarantowany przejazd, zanim, że tak powiem, zardzewieje. No, a te wszystkie te wcześniejsze pociągi z takiej przyjemności czerpać nie mogą. I kupienie czasem tych 2 czwórek, jedynych 2 czwórek, jest to też czasem pewna strategia na grę.
Tak, bo następny już jest tam permanentny za 500 chyba, czy coś Tak, takiego, więc no, przeskok jest olbrzymi. 2,5 lata trzeba zapłacić więcej. A ta 7, która jest permem, do którego każdy by chciał dążyć i często jeździ gorzej, albo tak samo jak 2 plus lub 3 plus. Tak, No. też to doświadczyliśmy. Dobrze, to co, przechodzimy do rundy giełdowej? Możemy. Tu jest, ale jak coś chciałbyś jeszcze dodać, czy coś, to mów. No, pewnie wiele rzeczy się przypomni w trakcie, bo tak ciężko No, tak. o tej grze powiedzieć tak schematycznie mi się wydaje. Po prostu to jest tyle zależności, o których trzeba pamiętać, chcieć pamiętać podczas prowadzenia takiej rozmowy, że nagle człowiek zapomni, więc pewnie się rzeczy przypomną. Może w podsumowaniu jeszcze wyjdzie. Runda giełdowa jest o tyle ciekawa, że jest ograniczony limit otwieranych firm. Są tak zwane tiery, kiedy można firmę otworzyć, czyli jeśli operowały poprzednie firmy, wszystkie z danego tieru, to wtedy możesz dopiero kupić firmę. Tak. Jak Ci się to podoba, ten manewr? No to jest, cały Prince jest bardzo innowacyjną grą i to też jest innowacyjne, że po prostu masz pieniądze, chciałbyś się spożytkować na coś, a tu sorry, nie ma miejsca, ktoś Cię ubiegł, czekasz albo robisz drugą rzecz, która może bardziej potem zaboleć, bo możesz sobie tą kolejny tier otworzyć. Jeżeli wszystkie firmy z wcześniejszego tiera wypłyną w 100%, w sensie zostaną wykupione ze 100% z banku. W tym momencie otwierają się kolejne tiery, tak? Czy kolejne sloty się odblokowują. Tyle tylko, że musiałbyś mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby to zrobić. I co jest ciekawe, to jest tutaj... Bo nie można sprzedawać udziałów firmy, która jeszcze nie operowała. Czyli to raz, dwa. Tak, To jest ciekawe, że zazwyczaj jest tak, że wystarczy, jeśli firma jedna z danej półeczki operowała, a tu jest wymóg, wszystkie muszą operować. To też jest tyle ciężkie, bo no właśnie, powiedz, bo jak to jest u Was? Na start mamy udziały mainline'a i shortline'a. Mainline, ta główna spółka, od razu jeździ sobie niezależnie. Shortline to już zależy, czy ktoś będzie chciał otworzyć. Często jest tak, że właściciel shortline'a nie kwapi się w ogóle z otwarciem shortline'a, bo ma z tego ma 30 tam dochodu, płaci mu dochód prywaciarz. Jak to u Was wygląda z shortline'em? Czy zrzucacie się, że tak powiem, na tego shortline'a, żeby mu otworzyć? Czy były sytuacje, że powiedzmy gracz sam otwierał w pierwszym OR-ze shortline'a? Czy raczej jest tak, że jemu nie zależy zupełnie, bo blokuje innym dochód, bo nie mogą tworzyć firm, a sam zarabia, nie? To jak u Was to wygląda? No i to jest wszystko, że znowu wracamy do samego początku tego, jak się rozłożył układ prywatnych po licytacji. No bo jeżeli taki gracz, który posiada tego shortline'a i ta prywatna mu zarabia chyba $30, i tylko to ma. To faktycznie... coś tam jeszcze ma, nie? Ale to faktycznie nie chciałby, żeby mu to otwierać. Ale z drugiej strony, jeżeli taki gracz ma na przykład tego shortline'a i jakimś cudem większość w payże, to czemu by sobie nie otworzyć tego shortline'a i na przykład ma taką ilość udziałów w payże, że jest spokojny, że mu nikt go nie zabierze. To nagle może sobie przerzucić wszystkie pieniądze z shortline'a do payra. Już widziałem takie rzeczy. O kurde. No. I ten pair, jeżeli wie, że przez jakiś czas będzie pod jego kontrolą, może po prostu jeździć, grubo zarabiać i tak naprawdę tylko kupować pociąg dla tej spółki pierwotnej. Już takie rzeczy widziałem w tej grze. I to jest właśnie to. Dlatego w zależności od tego, jak się rozłożą prywatne, to ten shortline jest otwierany lub nie, ale przeważnie jest otwierany w pierwszym możliwym momencie przez jakiegokolwiek gracza, który jest w stanie kupić ten jeden brakujący udział. No bo trzeba powiedzieć, żeby go otworzyć, po prostu brakuje jednego udziału, który trzeba wykupić z banku. No i przeważnie, tak jak powiedziałeś, po licytacji nikt nie ma tych $86, żeby ten udział kupić. I często jest tak, że w drugim stokrandzie już ktoś ma i jeżeli ma, to przeważnie to robi. Chyba że to jest ten gracz, który ma tego shortline'a, to on wtedy raczej tego nie robi. Bo zazwyczaj po prostu nie chce go dalej otwierać. Przez to blokuje grę, zwalnia grę innym graczom, ale z uwagi na to, że z kolei jak zwalnia grę, no to gracz z Union Bankiem się cieszy. Dużym skrótem. Okay. No i to trzeba umieć wyważyć. Nawet ten gracz z shortline'em, prezes musi też umieć wyważyć w tym momencie tego shortline'em, sobie nie otworzyć. Nie spowodować, że ta gra jednak trochę popłynie dalej.
A zapytam Cię jeszcze o jedną rzecz, o której troszkę napomknąłeś na początku, ale tutaj też właśnie z Grand Trunk Games powiedział takie słowa, że każda spółka ma swoją historię do opowiedzenia. Ciekawie położona, ma różne drogi do wyboru. Czy według Ciebie to jest rzeczywiście prawda, że każdą spółkę na różne sposoby można zarządzać? Czy jest tak, że powiedzmy Summerside idzie w tą stronę, Alberton w tą, czy nie? Czy rzeczywiście widziałeś już różne pomysły na te spółki? Widziałem różne pomysły na te spółki i sam po tylu grach zaczynam trochę tym bawić i stwierdzać, że po prostu raczej nie będę budował schematycznie. Chociaż tak, zdarza mi się budować w Albertonie czy tam w lewym górnym rogu ciągle tak samo. Tym bardziej jak mam prosty tor. Jeżeli mam prosty tor, to przeważnie jest położone w ten sposób, że po prostu w linii prostej bieg do tych dwóch wiosek po 20. Bo to skraca drogę tam i można też trochę szybko, grubo zarabiać. Ale to jest historia Albertona opowiedziana prostym torem, ale jeśli on nie ma już... A jak nie ma prostego toru, to pewnie... Znaczy zawsze buduje w dół ten Alberto, jednak chce się dopchać w stronę Summerside'a, więc nie ma innej opcji. Większą jakby swobodę albo frywolność układania torów widzisz na środku, tam gdzie jest MS, czyli Mount Stewart, tak? Mount Stewart, tak. Tam gdzie jest Charlotta na środku, czyli Charlton, tak? Georgetown, Summerside też jest. który jest przeze mnie znienawidzony tak naprawdę przez to po pierwszej partii. No to tam można jechać do tych 30, można robić jakieś pętelki, bić w stronę Soulisa. No, ta część mapy jakby wydaje mi się taka bardziej, która jest mniej oskryptowana, jeżeli chodzi o budowanie. No jest jeszcze jeden motyw, o którym właściwie tak, powiedzieliśmy gdzieś tam w tle, że na początku jest ten mainline i shortline wybierany z pairów. Z 7 pairów 2 to są mainline i shortline. Tak, i to też niesamowicie zmienia. To. Tak, niesamowicie zmienia, jak nam ostatnio Alberton wyszedł mainline'em, no to ten mainline tak śmierdział trochę. Miał tam dużo pieniędzy, ale tam są te trasy strasznie drogie i tak, no trzeba by tak naprawdę zasponsorować pozostałym graczom, pootwierać fajne trasy, nie? A tak, no kurczę, no nie chcesz tego robić. No. Ty jesteś jedyną osobą, która ma kapitał na to. I właśnie to jest to. Trzeba sobie umieć wyważyć to. No, cała ta gra to jest po prostu umiejętność wyważenia tego, co tobie się opłaca bardziej niż innym graczom tak naprawdę. To jest takie wrażenie. No, czyli wracamy do tego, co powiedziałeś. Faktycznie jest to trucizna. Ja tak jak rozmawiałem przy dłuższej czasie, zaczynam chyba rozumieć, co artysta miał na myśli. Powiem Ci, że ten sposób, te rozwiązanie mechanicznie dużo bardziej mi się podoba w 62. Nie wiem, grałeś pewnie, tak? No 62 to jest to jest gra, którą aktualnie ogrywam i na razie jestem... Bo tam mamy też losowanie firm. Tak, ale tu mówię o mechanicznych rozwiązaniach, nie? Bo tam też losujemy, która firma jakie będzie miała koncesje, nie? I to też daje ten element regrywalności w postaci właśnie różnorodnego setupu. Ale tutaj wydaje mi się, jest to w prostszy sposób, a ciekawszy rozwiązane. Że to są tylko dwie spółki, ale spółki z kasą. I to się przekłada właśnie na dalszą część. Spółki z kasą, plus do tego nie masz takiego przytłoczenia jak w 62, że nagle widzisz te 8 firm, każda z innym, że tak powiem, koncesją jedną z trzech. I żeby zobaczyć mniej więcej w miarę powtarzalny układ, to się po prostu nie ma szans wydarzyć. W sensie przed grą. A jednak w Prince'ie, mimo tego, że tak jak powiedzieliśmy, że do tego shortline'a i mainline'a jest dostosowana jedna firma z 7, która się może wydarzyć, to w jakiś sposób można nad tym w jakiś sposób zapanować, nie przytłoczyć się tak naprawdę, niż to, co się w 62 dzieje. Przynajmniej dla mnie na tą chwilę. Pamiętam w Prince jak grałem na początku też trochę przytłaczał, no teraz mam zacząć budować tutaj, ale jak, no, teraz tutaj, ale jak, no. Ale po jakimś czasie, po tych kilkudziesięciu grach, no to jednak pewne schematy się łapie, no ale można się bawić, można pojechać sobie tutaj w dół, albo tam do góry. Ostatnio stwierdziłem, że zapłacę te 120 za rzekę i miało to, jak nawet przyniosło to wymierną korzyść. Wcześniej było nie do pomyślenia, że może się wydarzyć. A powiedz mi, no bo tak, to kolejna rzecz tutaj, która się pojawia w Prince'ie, to jest różne sposoby, do tej pory mieliśmy firmy z merge'ami, czyli łączenia spółek, tutaj mamy rozdzielenie, czyli z jednej
stacji tokenu Payra powstają 2 i wtedy mamy możliwość poprzerzucania, tak, pociągów, wszystkiego do tej nowej spółki. A z drugiej strony, jeśli mamy już dwa tokeny danej spółki na mapie, to możemy rozpączkować tą firmę. Tak laicko, głupio zapytam, który sposób uważasz za lepszy? Który jest u Was częściej stosowany? Czy te pączkowanie jest dopiero, kiedy się już kończą payry? Czy widzisz też, że ludzie pączkują ze swoich spółek wcześniej w trakcie gry? No bo wtedy mamy więcej pieniędzy, bo wtedy mamy kapitalizację przyrostową chyba, tak? Jeśli pączkujemy, to nie pomyliłem? Inaczej, nie przyrostową, tylko część share'ów jest w sensie jak to się mówi? Swoje share'y są podzielone na pół i połowa trafia do skarbca spółki. Oddajesz połowę share'ów i one są w tym momencie traktowane jak ta przyrostowa kapitalizacja. Czyli tak naprawdę spółki, która była otwarta jako full cap, tak? Nagle staje się inkrementalną spółką tak naprawdę, ale tylko dla tych elementów, które oddałeś w momencie pączkowania tego, co powiedziałeś, tak? Czyli podziału, tak zwanego splita. I bo nie można sobie w tej grze już w tym momencie skupować udziału z marketu, tylko to, co faktycznie w momencie podziału trafi do skarbca, jest w skarbcu i tak naprawdę rośnie na wartości. Te udziały mogą tylko rosnąć na wartości i być kupione później i zasilić większym kapitałem spółkę. To cała ta inkrementalność w tej grze tak naprawdę, bo tu nie ma żadnego skupowania udziałów czy coś w tym stylu. To trzeba też powiedzieć, że udział w tej grze, gdziekolwiek nie leży, zarabia do spółki. Czy on jest w IPO, czy on jest na markecie, nie ma marketu, czy jest... Inaczej, nie ma IPO, w tej grze wszystko jest na markecie od razu. Ale jak on jest też w skarbcu, to też zarabia do spółki. Gdziekolwiek udział jest w tej grze, on zarabia. Nic nie zostaje w banku. Poza tymi 3 udziałami, które przychodzą z prywatnych firm, które są udziałami, które można wymienić na udziały w shortline. One są zarezerwowane dla spółki prywatnej. Jeżeli posiadasz spółkę prywatną, to ta prywatna płaci, ale w danym momencie możesz ją zamknąć i zamienić na udział shortline'a. To te 3 udziały nie płacą. Tak naprawdę. To są jedyne udziały, które nie płacą w Princie. Laicki, właśnie zastanawiam się, jak odpowiedzieć najprościej. Ja staram się zawsze to policzyć i sprawdzić, ile miałbym pieniędzy, jakbym otworzył firmę nową, czyli z tego Payra wziął jeden token i wymienił faktycznie na spółkę, która będzie w tym momencie spółką publiczną. Jakbym otworzył ją z full capem, czy jakbym sobie właśnie zesplitował firmę i sobie policzył przy założeniu, że nikt mnie nie zrzuci, tak naprawdę, czyli po aktualnej wartości, czy przypadkiem nie będę miał więcej pieniędzy sumarycznie w 2 spółkach. Ale częściej chyba więcej z full capu chyba wychodzi, że masz nie do pieniędzy, końca. Nie do końca, że wychodzi. Częściej mi wychodzi taka sytuacja, że sumarycznie, ja dodaję te 4, powiedzmy, te udziały, które trafią do skarbca, które możesz wykupić ze skarbca, zasilając firmę pieniędzmi. To plus to, co będzie w firmie po splitowaniu, mi sumarycznie częściej wychodzi, że jest więcej, niż jakbym otworzył nową spółkę z full capem. Ale tak naprawdę wszystko dalej doprowadza się do tego chyba słowa, które tu będzie dzisiaj kluczowe sytuacje. Pytanie, czy nie chcesz komuś zabrać Payra przez to, że otworzysz mu firmę, czy na przykład nie chcesz spowodować, że jednak zachowasz tego Payra. Często jest też tak, że dzielisz tą spółkę tylko po to, żeby po prostu dać jej drugi oddech, drugie życie. Bo jeżeli ta spółka już istnieje jakiś czas, to ona w miarę jest dobrze wyceniona na giełdzie, więc te udziały są trochę warte. To jeżeli trafi ich do skarbca 3-4, powiedzmy po, nie wiem, 80 do $100, no to jednak jest między, nie wiem, 250 a 400 dolarów do spółki, które mogą dać jej drugi oddech, drugie życie. To nie będą pieniądze, które tak naprawdę trochę dasz ze własnej kieszeni, ale ty za to dostałeś udział, niż po prostu dać tylko z własnej kieszeni tylko po to, żeby kupić pociąg. Więc ja przeważnie, jak mam okazję splitować, to jednak bardziej częściej splituję spółki, niż otwieram nowe. Więc dlatego u nas często jest tak, że Payry, przynajmniej 1, a czasem 2, są w ogóle nieotwarte. Pytanie jest też takie, czy
jest jeszcze wtedy sens dla gracza, który posiada ten 100% payra, pchać tam jakikolwiek permanentny pociąg. Czy ten pociąg się mu zwróci. Przeważnie, jeżeli taka sytuacja jest i gracze są grani, to robią wszystko, żeby po prostu ten gracz, który ma 100% payra, raczej już za dobrze nim nie pojeździł. No a to wszystko wpływa na tę jak szybkość gry. Powiedz mi, jak u Was jest właśnie, bo rozmawialiśmy o agresywnej części na mapie, jak tu wygląda zrzucanie trupów jest dla wiceprezesowi, no bo jest tutaj ograniczenie w postaci maksymalnie sprzedaży 3 udziałów naraz, to też pojawiło się gdzieś tam na BGG jako zarzut, że jest to za miękka gra, że nie można robić traszowania, czego ja osobiście bardzo nie lubię, bo dla mnie jest to taki właśnie często narzędzie w stylu łopaty, a nie wytrychu, nie? Takie bardzo dosadne i często bardzo dewastujące, a niekoniecznie wpływające na zabawę w grze, nie? Więc tutaj te traszowanie można powiedzieć, że jest ograniczone, ale co? Jak to u Was wygląda? Zdarzają się trupy w szafie dla kolegi? Tak, szczególnie w OR. Nie w Stocklandzie, tylko w OR-ze. To potem mogę wytłumaczyć, jak to zrobić. No to mów, no to ciekaw jestem. No bo trudno tutaj w Stocklandzie tutaj spuścić komuś trupa. No bo przez to, że nie możesz sprzedać więcej niż 3 udziały na raz, no to jeżeli nawet ktoś miał przysłowiowe 2 udziały, a ty miałeś powiedzmy 5 lub 6, to jak sprzedasz 3, to dostaną ci 2. No tak, to wciąż za mało. To wciąż za mało i ten gracz, który będzie jego tura za chwilę po tobie, on sprzeda ten jeden udział i ty tak naprawdę dalej zostajesz z tą spółką jako prezesurą tej spółki. Więc pozbędziesz się. No chyba, że miałeś 4, a ktoś miał 2, no i ja masz priority deal, który też tutaj jest fajnie, bo też jest względem pasowania, to też jest fajne w tej grze. Tak. To też nie powiedzieliśmy, że w momencie Stockland kończy się w takiej kolejności, że gracze jak pasują, to zbierają numerki i w kolejnym Stocklandzie grają według tej kolejności, w jakiej pasowali w wcześniejszym Stocklandzie, co jest właśnie fajnym elementem w tych grach, które mi się podobają, bo w większości, których powiedziałem, właśnie jest dokładnie coś takiego. No to jeżeli ktoś miał 4 udziały, no to jesteś w stanie zrobić trupa, no ale raczej nikt do tego nie doprowadzi, żeby się tak wystawić. No ale już w OR-ze, jeżeli posiadasz przynajmniej 3 spółki, musisz mieć, jesteś w stanie pokombinować w momencie, kiedy już jesteśmy na etapie kupowania permów, tak pokombinować, żeby wymuszać na sobie kupno pociągu, zrzucając akcje spółkach, które tego pociągu nie mają. Oczywiście dalej przy zachowaniu, że możesz sprzedać 3 akcje na takie sprzedawanie, tak? To jesteśmy w stanie zrobić takie myki, żebyś dostał taką spółkę trup, ale w OR-ze. Bardziej. Widziałeś, tak? Widziałeś? Czyli nieraz doprowadziłem sam do takich, że tak powiem, bolączek u innych graczy. Super, więc, to jest piękne w tej grze. Więc w tej grze da się spuścić trupa, tylko... W instrukcji tego nie napisali. Tylko trochę, potrzymaj mi piwo i popatrz, jak to się robi. No. W Stocklandzie nie, w Stocklandzie ciężko, ale w OR-ze tak, bez problemu. Jeżeli oczywiście ma to sens, bo też trzeba powiedzieć, że jeżeli chcesz komuś takiego trupa wcisnąć, to trzeba powiedzieć, że tak naprawdę z siebie trochę też uwalasz. Kolejna trucizna. Bo jednak robisz wszystko, żeby nie mieć wystarczającej ilości pieniędzy, żeby móc kupić pociąg z kieszeni i tak naprawdę doprowadzasz do tego, żebyś musiał wyprzedawać swoje udziały, których tak naprawdę być może za chwilę nie kupisz, bo nie zarobisz na nie. I tak naprawdę bijesz kolegę, ale też trochę bijesz siebie i prawdopodobnie wtedy dajesz zwycięstwo trzeciemu graczowi, robiąc taki myk. Ale da się. No właśnie, są u Was bankruty? Zdarzają się? Raczej chyba rzadko, nie? W Prince'ie się pojawiają bankruty. Ja widziałem jeden i to był mój. Tak, na kilkadziesiąt partii. Tak, na kilkadziesiąt partii widziałem tylko jednego bankruta i stwierdziłem, że mógłbym się obronić, ale to już tak naprawdę już byłoby warzywo do naprawdę takie już naprawdę po samym dnie. I stwierdziłem, dobra, to ja bankrutuję. Właśnie, ale tak jak słyszycie, nie jest to miękka gra. Robiąc właśnie takie głupie rzeczy, chcąc zrobić komuś krzywdę, zrobiłem większą krzywdę sobie. No ale to jest to co i Galatul, i Lawrence właśnie powtarzali, że w te gry można grać albo jak spokojny spacerek po szlaku, gdzie dotrwasz do końca, nawet pierwszy może dojdziesz, albo po prostu gnać na złamanie karku i albo się zabijesz, albo wyścigniesz tego,
który idzie tam gdzieś spokojnie, więc ja też lubię się w tych grach bawić i kończy się zazwyczaj katastrofą, ale to są rzeczy, które najbardziej się wspomina właśnie z tych gier, z rozgrywek. Pytałeś jeszcze, czy lubimy trashować. No ja lubię trashować, mimo wszystko w tej grze, bo mainline i shortline startują z bardzo wysokiej pozycji. To jest kolejna rzecz, którą trzeba powiedzieć, że w ramach jakby postępu gry spółki w tej grze można otwierać za coraz niższe, że tak powiem, wartości. Tak. Tak i spółka otwarta gdzieś pod koniec gry, czyli jakby na tym trzecim trenchu może być maksymalnie otwarta przy dobrych wiatrach jeszcze za 74, a najczęściej za 65. No to przy tym jak mainline startował za 920, to wiadomo jaka jest jakby rozbieżność na giełdzie. I trochę jest tak, że gracze, którzy nie operują tymi spółkami, raczej przynajmniej raz na 100 krant raczej chcą spuścić o jeden ząbek w dół taką spółkę. Żeby ona po prostu jak ona za szybko urośnie, to podziale ona naprawdę za 3 udziały potrafi kupić permanentny pociąg. No u nas mimo drobnych ataków rzeczywiście na mainline'a, to on zazwyczaj kończy grę najdalej. Gdzieś tam na 400, czy doszliście już do końca giełdy? Nie, do końca giełdy jeszcze nie, ale rzeczywiście było gdzieś tam już bliżej niż dalej. Ale wciąż mimo tych ataków na to mainline miał sytuację na koniec też najlepszą. Chociaż jeździł powiedzmy beznadziejnie, no, ale udział jego był fajna w tej grze, że ona po prostu jest taka nie wiem jak nazwać, nie jest płaska tak naprawdę. W tej grze dużo rzeczy wydaje się, że jest na miękko, że jest, no bo są tutaj schodki na giełdzie, są tanie pociągi, które można łatwo kupić, a za każdym takim właśnie mechanizmem, który mówi, no to jest lekka gra, dostajesz po prostu z plaskacza, bo masz tanie pociągi, które, co z tego, że sobie kupisz, jak trzeba kupić 3 zaraz następne. No tu masz tą giełdę też, no nie ma dużego traszowania, no ale tak jak sam powiedziałeś, no są sposoby, żeby wcisnąć komuś tego trupa. No co z tego, że go nie spuścisz na sam dół, no ale jak on zostanie z spółką bez pieniędzy, bez pociągu, no to mu też za dużo nie da, więc... No jak ja widzę, że ktoś się rozpędza mainline'em czy shortline'em, to robię wszystko, żeby taką osobę powstrzymać. No, niektórym się to nie podoba, drugim się to może podoba, mi się podoba, no bo trzeba też powiedzieć, że tu nieważne, maksymalne 3 udziały, które możesz sprzedać, tak naprawdę... Zawsze jeden ząbek. Za jeden ząbek, no to ja jestem nawet w stanie się poświęcić i sprzedać najpierw raz jeden udział, a potem sprzedać kolejny udział za chwilę, w kolejnym swoim rundzie. Ja na tym jestem stratny tak naprawdę, niż jakbym sprzedał 2 na raz, no ale dla tego, żeby ktoś się nie rozpędził za bardzo, ja będę takie rzeczy robił po prostu. Wiedząc, ale to pokazuje, że co się może wydarzyć. Z schematami, no. Że co się może wydarzyć z taką firmą, jeżeli puścimy ją samopas i ona zacznie za szybko rosnąć. Dobrze, no tak, no powiedzieliśmy o tych ograniczeniach, jeśli chodzi o otwieranie spółek. Tak jak powiedziałeś, jest coraz mniej tej kasy w grze. Co tu jeszcze mi zostało? Chyba już byśmy przeszli do podsumowania. Co Cię przez te wszystkie partie tak najbardziej, można powiedzieć, zaskakuje w stosunku do innych tytułów, a może coś Cię irytuje? Że dalej po tych 60 partiach dalej siadasz do gry. Nie przeszedłeś gierki, no. Nie można powiedzieć, że... No nie mogę powiedzieć, że ta gra jest ograna w żaden sposób, na suchość i wszerz, no bo nie jest tak naprawdę. Pamiętasz jakieś takie momenty, które... No jednym z takich momentów, o którym powiedziałeś, no to dla mnie to jest właśnie ten wciskanie trupa, ale no pamiętasz no jakieś takie momenty... rzeczy pamiętam, że na przykład doprowadziłem do sytuacji, że mój właśnie PR jeździł tak bogato, że wydaje mi się, nawet miał 2 pociągi chyba permanentne na koniec gry. Dlatego jeździł tak na bogato. Jak oceniasz dynamikę gry? Mam wrażenie, że tutaj jest dużo lepiej niż w wielu innych 18-tych tytułach, gdzie w pewnym momencie gra staje w miejscu i już później jest takie mozolne ciułanie na tego diesla, czy granie już tymi dieslami. Tu jest po pierwsze, diesel kończy grę, to jest świetne rozwiązanie, bardzo mi się podoba to. No a 2, że jednak ta taniość pociągów daje kopa chyba, nie? Ile gracie od Prince'a? Czy tak czasu na grę? Na stole, no. Około 4 godzin. Około 4 godzin.
czasem 5. Nie dłuży się, nie? Czasem 3. Nie właśnie, że to jest to, że się nie dłuży, nie? Ta gra. Ona, zresztą żadna 18 mi się nie dłuży. Mimo wszystko, że mogłaby trwać nawet i 9 godzin. Już takie, chociaż moja pierwsza rozgrywka w 22 trwała tyle chyba. I się nie dłużyła ani przez moment. Tutaj na dynamikę gry jeszcze wpływa taka jedna rzecz, bo mówisz, że na końcu w większości 18 już jest smutne ciułanie. Po prostu na diesla, liczenie tras. A ja mam wrażenie, że w Prince na początku to jest to, co kiedyś Piotrek powiedział u nas z Bielska, że na początku ta gra jest nie, że mocno giełdowa, ale po prostu jest taka na pograniczu giełdowej gry Prince. A na końcu staje się grą czysto operacyjną. I trzeba o tym wiedzieć od początku gry, że na końcu będą liczyły się wbudowane trasy i to, jak będzie umiejętnie można było przejeżdżać przez intratne pozycje, które nie będą zablokowane, albo będą pobudowane objazdy, więc ta gra na końcu diesle potrafią zrobić robotę. Ta gra na końcu staje się mocno operacyjna. Ale o tej operacyjności tej gry trzeba pamiętać już od samego początku, że ona jest taka się stanie. Że ona na początku faktycznie jeździmy sobie tam do 5 Hz od miejsca startowego, od naszego tokenu, ale na końcu gry będziemy jeździć jak się uda i inni gracze pozwolą, nawet i od lewej do prawej, od Soulisa do Albertona. Co też kiedyś mi się udało i nie tylko mi, przejechać przez całą mapę. Więc ten zarobek był tam grubo około $700-800 za taki przejazd dieslem. No, ostatnio też żeśmy, nie wiem czy wschód-zachód, ale bardzo blisko tymi dieslami udało się popędzić. No, trzeba tutaj też powiedzieć o tej skalowalności, no bo z tych zarzutów, które się gdzieś tam pojawiają, zresztą ty sam o tym wspominałeś, no to wariant 4-osobowy. Ja dalej nie mam przekonania do wariantu 4-osobowego. Ta gra dla mnie idealnie działa na 3 osoby, to jest idealny przykład, jak 18 powinna działać na 3 osoby. Jest zwarta, jest wartka, tak? I daje bardzo podobne uczucia, niż jakby grać, nie wiem, w 30 na 6 czy na 5. Daje te same emocje. Na 4 osoby przy założeniu, że jeden gracz będzie grał Union Bankiem, drugi będzie powiedzmy miał mainline'a, trzeci być może większość miał payrów w grze, to ten czwarty, ja dla tego czwartego nie widzę strategii, żeby cokolwiek w tej grze robić. Po prostu. Nie potrafię wyczuć tego, czy ta gra przypadkiem nie zabija tego czwartego gracza, który tak naprawdę nie ma co ze sobą zrobić w tej grze. Okay. Musiałbym pograć, ale a z drugiej strony nie mam ochoty siadać do Prince'a na 4 osoby. Raczej na 4 osoby wyciągniemy inny tytuł, a na 3 osoby, jeżeli nas jest przeważnie 3, to wiadomo, że gramy w Prince'a. Więc te wszystkie gry, pojedyncze partie na 4 osoby i te wszystkie pojedyncze partie na 4 osoby mi się nie podobały. Były takie momenty, w których po prostu ja jako gracz, który nawet miałem co robić, widziałem, że inni gracze po prostu nie mają co robić w tych grach. Nawet jak żeśmy grali w Rzeszowie, to było nas 4 w tej grze, jak się uczyłeś. I też był taki moment po prostu, że któryś z nas nie miał co robić, po prostu już nie pamiętam kto. Że tak naprawdę siedział i tak naprawdę tylko sobie kupował udział, może się doczłapał filmy, może nie. I takie naprawdę może to jest, powoduje, że to nie jest nic przyjemnego. Chętnie bym pograł więcej, ale tak jak mówię, jak słyszę, że mamy grać w Prince'a na 4 osoby, to mi tak się średnio chce, powiem szczerze. To jeszcze bym przytoczył na koniec słowa tego już wspominanego J.C. Lawrence'a. On powiedział, ogólnie rzecz biorąc, znacznie trudniej jest zrozumieć, dlaczego wygrałeś i dlaczego przegrałeś. Ta gra jest wyjątkowa dla niego. I tutaj chodzi mi trochę nawiązanie do tego pytania pierwszego, czy właśnie o tworzeniu gier, wprowadzaniu nowych graczy. Mam wrażenie, że Old Prince z jednej strony kurczę, że dałoby się wprowadzić bez problemu początkowych graczy w Old Prince'a, którzy nie mają doświadczenia z 18-kami, ale z drugiej strony, tak jak słucham Ciebie, tak jak opowiadasz, to tu jest tyle rzeczy poukrywanych, że ta partia będzie zupełnie inna przy osobach, które powiedzmy z euro przesiądą się na 18. To przy każdej 18 tak można powiedzieć.
ale Prince wyjątkowo chyba ma głębokie te rzeczy pozakrywane, nie? Takie strategie po prostu przemyślenia. Ty też powiedziałeś, pamiętam, że no początkujący gracz tutaj, który nie grał w ogóle w 18, to on się tutaj utopi w możliwościach. I to bardzo mocno się utopi, no bo on może sobie po prostu zrozumieć zamysł gry, tak jakby uczył się na 30, czy tak jak ja na 82, zrozumieć zamysł gry, zrozumieć, że budujemy sobie tory, co prawda może nie zrozumieć, dlaczego one są wszystkie te tory są krzywe, tak? I że sobie gdzieś tam stawiamy stację, puszczamy jakiś wirtualny pociąg, ale co dalej z tą grą tak naprawdę? Może mieć ewentualnie powiedziane, no, że w tej grze chodzi o to, żeby na końcu, żebyśmy miał najwięcej pieniędzy z pozostałych graczy. No ale co dalej? Pytanie, czy taki nowy świeżak chciałby się uczyć i czy grałby z ogranymi graczami, czy raczej byłaby to grupa faktycznie samych świeżych osób, które naprawdę by w tą grę zagrały i stwierdziły, ale co w tym jest takiego innowacyjnego, fascynującego i odkrywczego. No bo jeżeli by faktycznie taka osoba nowa chciała poznawać ten tytuł, to by dała radę, ale ona musiałaby, nie wiem, faktycznie chcieć wejść w cały system. Z drugiej strony, gdyby chciała wejść w ten system, raczej by nie zaczęła prawdopodobnie od tego tytułu. Więc ciężko orzec. No. Myślę, że każdy gracz, przysłowiowy gracz euro, gdyby chciał, to się odnajdzie. Tylko pytanie, jak bardzo będzie chciał się odnaleźć. No właśnie, jak ty oceniasz taką dzisiaj tendencję do tworzenia takich platform do wejścia w ten system, nie? Trochę mi się to kojarzy z takimi, no już nie będę głupich skojarzeń dawał, ale czy rzeczywiście nowi gracze potrzebują gier w stylu, nie wiem, Chesapeake, gdzie po prostu gra ma wbudowane pewne mechanizmy ułatwiające grę, czy w stylu eksport pociągu, czy po prostu gdzie wszystkie firmy są jednakowe, żeby każdy miał porówno. Czy jednak pozwolić tym nowym graczom wejść tak, jak wchodzili do tej pory wszyscy, nie? Gdzie była tylko 18-30 powiedzmy i no wiadomo, czasy się zmieniają, jesteśmy coraz bardziej wybredni, coraz mniej czasu może jest, ale no kiedyś przecież ludzie wchodzili w te gry bez potrzeby wprowadzania ich za rączkę, że tak powiem, nie? Czy ty jednak, nie wiem, wprowadzasz nowe osoby w ten system? Zdarzyło ci się? No, w naszych spotkaniach środowych, bo to my spotkamy się w takim miejscu, które organizuje sklep gier planszowych z Bielska, to tam jest mnóstwo ludzi przychodzi grać. 30-40 osób tam ale przychodzi, grają sobie w euro. Nie, grają w euro, przychodzą tam dzieci, a my tam sobie przychodzimy swoją własną tak jakby grupką starych panów, śmieją się, podstarzałych, którzy po prostu grają takie dziwne gry tak naprawdę. Prototypy. Tak, brzydko to wygląda, kalkulator leży na stole i o co w tym wszystkim chodzi, nie? Ale tak, zdarza nam się po prostu napisać czasem ogłoszenie na tej grupie tych wszystkich ludzi, że na przykład słuchajcie, jak chcecie, zawsze się przyglądacie, to możemy Wam pokazać grę. Tak? No i tam zrobiliśmy te 2 czy 3 jakieś takie spotkania, gdzie tam ktoś to normalnie przyszedł na coś innego, usiadł z nami i pograł. Tak? Niektórym oczy się zaświeciły, a niektórym po prostu się nie zaświeciły. Dla niektórych to było już dalej żmudne liczenie. Zrozumieli, o co w tym chodzi, że to faktycznie może coś takiego być, tylko że ta gra trochę była grą sterowaną. Pokazującą, co się może wydarzyć, jeżeli nie zrobisz tego, albo co się wydarzy, jeżeli zrobisz to, tak? Zapytałeś, czy potrzebne nam są gry typu Chesapeake? I tak, i nie. Bo ja na przykład uważam, że nam są niepotrzebne, bo po takim czasie, jak ja gram, uważam, że w ten system powinno zostać się wprowadzonym przez gracza doświadczonego, a najlepiej przez kilku graczy doświadczonych, gdzie tylko jedna osoba jest świeżakiem. Gdzie będzie po prostu cała reszta graczy tłumaczyła, pilnowała, co robi, pilnowała też, pokazywała, że mogłaby zrobić tak, a nie inaczej, ale że na przykład, że zrobi tak, bo na przykład za kilka chwil to zaprocentuje w ten, a nie inny sposób. I w tym momencie taki Chesapeake nam nie jest niepotrzebny, który naprawdę jest, tak jak powiedziałeś, wszędzie jest równo tak naprawdę w tej grze. Nie ma lepszych i gorszych miejsc. A to też jest fajne w tych grach, że po prostu czasem nie masz możliwości otwarcia w fajnym, intratnym miejscu spółki, tylko została jakaś gorsza, ale też musisz zrobić coś, żeby wyjść na swoje, tak? A taki Chesapeake takich rzeczy nie daje. On jest dobry dla ludzi, którzy, tak mi się wydaje, którzy po prostu by nie mieli nikogo, kto by mógł ich prowadzić do tych gier. Ale z drugiej strony
Czy to odkryje, czy oni odkryją wszystko, co te gry oferują? Raczej nie. Bez doświadczonego gracza wydaje mi się, że nie złapią ani połowy tego, co te gry oferują. Ja też, jak początkowo grałem, no to tak się przyglądałem, o co w tym wszystkim chodzi, tak? I fajnie było właśnie pograć z chłopakami z Bielska i dalej świetnie się z nimi gra, ale dobrze jest wyjść i czy tam pograć na gamesach, zobaczyć inne, że tak powiem, ruchy innych graczy, inne spojrzenie, pojechać do Rzeszowa czy do Krakowa, tak? Czy tam spotkać się z Pitonem w Opolu i zobaczyć po prostu, jak inny może być sposób myślenia, tak? U nas jak powiedzmy jednego gracza brakuje, gramy w 3, albo powiedzmy ktoś tam przez jakiś czas nie grał i wchodzi, jak to bardzo zmienia charakter gry, no bo ta gra tak naprawdę żyje tym, kto jakie ma pomysły, tą interakcją między graczami. No to z tym błyskiem oczu to się zgodzę, bo właśnie no można milion gier różnych spróbować, jeśli się tego nie czuje, to choćby ta gra pięknie wyglądała, niesamowicie, tak jak teraz no, mamy w tle ten głośny temat Railways of the Lost Atlas, tak? Gra, która jest kolejną taką platformą do wprowadzenia nowych graczy, no ale no, czy to wywoła właśnie ten błysk w oku, czy ona pokaże tą interakcję, czy napchanie miliona mechanizmów sprawi, że to będzie coś, co przybliży graczy powiedzmy euro do 18-kowych, no nie wiem, mi to na razie bardziej wygląda jak produkt Mango Gdynia, gdzie zawsze Hort zachwalał, mówił tu nie potrzebujecie setki noży, ja tu mam jeden nóż, a później na końcu pokazywał 100 nakładek do tego noża. No mi to osobiście wygląda taki produkt czysto z Kickstartera. Po prostu jak większość nowoczesnych gier, że to są gry, które mają dostarczyć pewną ilość emocji, rozgrywek, a potem będzie leżała i zbierała kurz na półce. Ja mam takie opinie, odnoszę od większości gier z Kickstartera, że one po prostu gwarantują pewną część, pewną zabawę, ilość minut, które spędzisz, ale potem nie ma w tych grach nic, co by Cię dalej przyciągały. Taka gra, zagram kilka razy, jeżeli kilka razy, a potem o niej zapomnę. I to prawdopodobnie być może będzie taka gra. Jeżeli to miałoby być komuś robić za przyczynek wejścia w ten system, czemu nie? Nikomu nie bronię. Tak? Niech grają, jeżeli się zakochają, poznają inne gry i faktycznie będą szczęśliwsi. A jeżeli im się to nie spodoba, tylko że nie spodoba im się prawdopodobnie to, nie czym te gry są, tylko to, jak oni je odebrali na podstawie takiego produktu, tak, który tak naprawdę nie jest niczym związany z 18-kami. Gdzie każdy sobie jeździ swoimi trasami, zarabia po tyle samo pieniędzy, no i każdy jest zadowolony, nie? A tutaj no, o co zupełnie innego chodzi w tych grach. No dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. To chyba pierwszy materiał o taki długi o 71. Dwójki rdzewieją się, nie kwapią na razie z nagraniem swojego odcinka. No jest mi z tego powodu przykro, bo przemyślenia Adama i Janka to najfajniejsza rzecz, którą można posłuchać. Ale może ich triggerujemy. No oprócz tego, że ja na przykład przyznam się, uczyłem się na Waszych materiałach 18. Jak zagrałem w pamiętną 82, zapytałem chłopaków, skąd mam wziąć materiały, żeby się tego uczyć. No i powiedzieli, wiesz, na DPS-ie są filmy, posłuchaj. No i namolnie słuchałem, się nauczyłem. Grając też na gamesach. No, taki Piton to jest takie właśnie dobro narodowe, jeśli chodzi o to środowisko. Czy dwójki rdzewieją właśnie, bo tak, dokładnie. Mało jest w Polsce takich przestrzeni właśnie, gdzie ludzie chcą się dzielić. No bo jest coś trochę w tym, że człowiek jak posiedzi w tych grach, to już mu się odechciewa gadania. Tłumaczenia tego po raz setny i tak jak widzę właśnie Pitona zdanie też, że już ma dosyć przekonywania, jakie te gry są super, skoro przez 10 lat o tym mówił, to ile można, ale udało się nakłonić do tego jeszcze właśnie, żeby popowiadał, więc tym bardziej się cieszę. Ale właśnie to jest też fajne w tej naszej grupie 18-kowej, że ludzie jednak, mi się wydaje, że chcą uczyć innych graczy, no bo chcesz zarażać naprawdę dobrą grą, bo to nie są złe, to naprawdę są świetne gry. I ludzie, którzy w nie grają, tak jak my, widzimy, co w nich jest, co one mogą zaoferować innym graczom. I przynajmniej ja mam taką, wychodzę z tego zdarzenia, że jak mam ochotę, ktoś się zapytał, ostatnio nawet był u mnie wczoraj kolega, który wpadł z synem, dzieciaki się bawiły, nie miał zbyt dużo czasu, ale powiedział, ty grasz te 18, weź mi pokaż, o co chodzi, wytłumacz mi tak naprawdę na sucho. Co w tym takiego jest fajnego, że to by tyle czasu zajmowało. I tak
widzę, że te oczy się zaczynają po prostu świecić. No. Tak naprawdę. Ale gdzie tu jest interakcja między graczami, o której tak mówisz? Mówię, no ale tu, no. Blokowanie się na mapie. Puszczenia sobie akcji na giełdzie. Próbowania wcisnąć komuś tak zwanego przysłowiowego trupa, nie? Czyli po prostu, ale jak? Przecież musiałbym się zgodzić. Mówię, nie musisz się zgodzić. Jeżeli tylko będziesz nie w tej kolejności w rundzie giełdowej, to ty się nie masz opcji, ty się musisz zgodzić. Bierzesz na Jak klatę. spotkasz bandziora w zaułku, który chce cię złoić, to nie jest tak, że ty się musisz zgodzić. Jesteś w nieodpowiednim czasie i miejscu. I Nikt nie kazał tam iść. I gdyby tylko nie miał drugiego małego dziecka, to by stwierdził, że pewnie by z nami pograł, więc pewnie z nami pogra za 2-3 lata, jak jego córa, która ma teraz roczek, że tak powiem, odrośnie od ziemi trochę bardziej. Więc ja czerpię z tego to się staje przyjemność. modne, nie? Że to już nie jest dzisiaj takie eklektyczne, tak jak kiedyś. Nikt o tym tak naprawdę nie słyszał, tylko tak naprawdę każdy, kto chodzi głębiej w gry planszowe, no to gdzieś tam zaczyna słyszeć w tle gry 18XX, nie? Więc no narzekamy na te uproszczenia i takie dziwactwa, ale z drugiej strony z tego odsetka 100 ludzi, którym się nie zabłysną oczy, przyjdzie ta jedna, dwie, której rzeczywiście no tam oczka migną i się zakocha. Fajnie, bardzo się cieszę, bo uczyć nowych ludzi. Ja się zaraziłem dzięki właśnie kolegom i chyba chcę trochę też oddać innym. Ja nie mam z tym problemu. Ja na przykład nie słyszałem, ja tam gdzieś słyszałem, że są takie gry, ale nigdy się tym nie interesowałem jakoś specjalnie. A zobaczyłem, zagrałem i stwierdziłem, że no faktycznie tu jest coś tu musi być fajnego w tym. Ja chcę to poznać. No i fajnie, że udało się kolejną cegiełkę do tego murka ułożyć, bo myślę, że jak tam wyjdzie już wersja taka pełnoprawna, no na razie niestety jest tylko dostępna print and play, jakbyście chcieli, to trzeba do Xenira pisać, błagać go, straszyć, szantażować, żeby zrobił wersję ręczną w garażu, która jest zresztą piękna. Chyba, że macie dużo pieniędzy, zadzwońcie do Piotrka w Bielsku, wam wystruga w drewnie. No właśnie ten temat jeszcze można poruszyć. Ty masz tą wersję? Nie, to Piotrka jest wersja. No ale tak się przymierzał, żeby zrobić chyba wersję taką no, dla ciebie, do sprzedaży, nie? Nie, on tam obiecał Kubie zrobić też egzemplarz, tak, ale powiedział, że kolejny egzemplarz taki będzie robił kolejną zimę. Więc to naprawdę to będzie produkcja jeden na rok. To już naprawdę bardzo wysokiej klasy produkt za duże pieniądze. Śmieję się oczywiście. Znaczy nie, Piotrek mi raz zrobił grę, zrobił mi 18 MT, gdzie plansza faktycznie jest z drewna, tak jak to, co widziałeś w Prince'a, to ja mam tylko planszę na sklejce zrobioną. Cała reszta jest normalnie, standardowo. Ale planszę mi ładnie zrobił na drewnie, czy na sklejce, a tego swojego Prince'a, no to tak widziałeś, całego w sklejce, nie? To jest pasja, pasja i umiejętności i możliwości. Ale też chyba zakochanie w tym systemie tak naprawdę. No bo gdyby go to nie fascynowało, to raczej by sobie tego nie zrobił. No, po prostu. Widzi, że coś w tym dobrego jest. Więc jak ktoś ma czas i pieniądze, to jest najlepsza rekomendacja, no, bo można w te gry grać po prostu latami, także mam nadzieję, że nam się uda jeszcze tutaj w Krakowie też pograć trochę w te czy inne tytuły. Wybieracie się. Tak, wybieramy się chyba już na pewno w czwartek się wybieramy, czy dzień wcześniej. My też. No, więc myślę, że może się konwent zacznie dzień wcześniej po prostu. Bo też chcemy po prostu iść, po prostu zacząć grać w czwartek. A propos tego, jak powiedziałeś do Xenira, to ja powiem tylko, że faktycznie fajnie wyglądają te wszystkie gry print and play. Że one mają dużo sensu. Ja na początku, jak zagrałem w tę 82, to stwierdziłem, to sobie kupię to Shikoku, które wychodzi na Kickstarterze. Kupiłem, zamówiłem, a potem tam zamówienia anulowałem. Bo odkryłem, że te gry wydają się tak, jak to mówimy, jako prototyp, tak? Dzięki temu są czytelne. Dzięki temu są prostsze w odbiorze i nie męczą na przykład po kilku godzinach patrzenia się na planszę. No to co ty powiedziałeś, że ty grasz 9 godzin i ciebie to nie męczy, tobie się nie dłuży, ty jesteś po prostu w tym świecie, jesteś całkowicie w 100% i czytelność to jest no mega ważny element. Tak. I dlatego ostatnio właśnie kolega powiedział, czemu to tak brzydko wygląda? No ale wyobraź sobie, że siedzisz nad tą planszą na przykład 9 godzin, nie? I ty nie chcesz, żeby te góry wyglądały jak góry, czy ta rzeka jak rzeka, żeby to było wielokolorowe, bo tak naprawdę
ty musisz widzieć te tory, które Połączenia, tworzą się pewną sieć, a nie to, co cię rozprasza po bokach, nie? I on mówi, no i tak myśli, no chyba faktycznie masz rację, nie? Mimo wszystko, że nie gram ani razu jeszcze, to jak mu przedstawiłem mój punkt widzenia, to stwierdził, że to ma dużo sensu, że fajnie, że to jednak jest takie proste. Więc ja od Xenila też mam jedną grę, więc polecam. Galator fajnie powiedział, że tego, co brzydota chciałem. tych gier to No. jest element progów wejścia do tego systemu. Jak nie jesteś w stanie tego pokonać, to... Nie, Nie. myślę, że trzeba dojrzeć do tego i po jakimś czasie zrozumieć, że to dokładnie jest piękno w tej brzydocie. Tak. No, także... Super. Bardzo dziękuję za Twój czas, że chciałeś poopowiadać, bo mówię, no, o tym tytule bardzo mało jest, nawet gdzieś tam w światowych tych mediach, żeby posłuchać, także tutaj bo myślę, że dużo osób sobie będzie mogło dowiedzieć się coś więcej o tym tytule, no bo no, nawet nie powiedzieliśmy nazwiska autora, Lucas Boyd, człowiek, który tak naprawdę wziął się znikąd i zrobił przełom w tym systemie. A to nazwisko jest takie dosyć, bo tam w tej historii tego kolejnictwa na wyspie panem, który był głównym inżynierem, też się nazywał Boyd. No widzisz. Pytanie, czy są spokrewnieni? On się nazywa jakoś chyba John jakiś tam. Który był... Czy jego dziadek po prostu Tak, doił tak. tego Pejra. Tak, dokładnie. Ja to po prostu znam z pierwszej ręki. Nie wiem, jak zacząłem czytać właśnie, jak mnie prosiłeś o to nagranie, to stwierdziłem, że przeczytam sobie trochę historii, tak sobie przypomnę i faktycznie no, ten gość, który stworzył Prince'a, tak naprawdę ma takie same nazwisko jak gość, który tworzył kolejnictwo na tej wyspie. Czy to jest pseudonim artystyczny, czy no kurczę, no ciekaw jestem. Właśnie też się zastanawiałem, czy przypadkiem gość po prostu że faktycznie tak nazywa, czy po prostu sobie tak dla Dla jaj. Dla jaj albo nie dla jaj, po prostu tak po prostu się nazwał, nie?